Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym oscyloskopowi FNIRS DepoBox 180H. Dzisiaj będzie dosyć zaawansowany odcinek, w którym pokażę, jak ustawić sobie podstawę generatora sygnałowego, ale z przebiegów customowych, czyli nie wbudowanych w oscyloskop, takich jak sinus czy prostokąt. Musimy znaleźć przede wszystkim źródło sygnału, jakie chcemy ustawić. W moim przypadku będzie to sygnał EKG i to jest realny sygnał podłączony do mojego serca. Tak, czyli po pierwsze musimy ustawić podstawę czasu, żeby sygnał się mieścił najlepiej w jednym okresie lub w kilku okresach. OK, to jest OK. Tutaj widzicie zapewne pewne zakłócenia, które wchodzą. I patrząc na instrukcję obsługi, możemy tutaj włączyć 20 MHz limit na kanał. Ten przebieg jest bardzo wolno zmienny, w związku z tym możemy to zrobić. Nie zawsze trzeba to ustawić oczywiście. Wchodzimy tak, albo w menu i odszukujemy kanał pierwszy, albo od razu kanał pierwszy. I tu jest nasz 20 MHz limit. Możemy go włączyć. OK. Drugą opcją, drugą rzeczą, albo możemy zrobić to dwiema rzeczami naraz, jest przełączenie sondy z zakresu 10 na zakres 1. To zaraz ustawimy. Co to nam daje? A więc według instrukcji obsługi przy pomiarach powyżej 5 MHz należy wprowadzić tłumienie 10, ponieważ na tłumieniu 1 impedancja, pojemność wejściowa sondy wynosi od 100 do 300 pikoaż. To nam bardzo ogranicza nasz bandwidth, tak? Pasmo przenoszenia. Ale my chcemy to specjalnie tutaj zrobić. Ustawmy sobie to napięcie. OK. Tak to wygląda. I wykorzystajmy to, co już w poprzednim odcinku pokazywałem. Spróbujemy zapisać waveform. Można to zrobić od razu, natomiast łatwiej jest najpierw zatrzymać obraz i potem go zapisać jako waveform. Tylko poczekałem, aż będzie widać cały okres. Poczekam na ładny sygnał. O, na przykład. Ja już tutaj wyłączę. OK. Mamy zatrzymany nasz przebieg. Możemy go zapisać jako waveform. OK. To oczywiście puszczając dalej już nic nie mamy. Wyłączyłem sygnał i teraz tak. Wchodzimy w menu Data Browser, Waveform Browser i tu mamy zapisany nasz przebieg. Możemy go przywołać na główny ekran. I oczywiście moglibyśmy to, co zaraz pokażę, zrobić po prostu na zamrożonym ekranie, tak? Natomiast łatwiej jest zapisać ten waveform i potem sobie ewentualnie do niego wrócić, zrobić poprawki. Ponieważ aby uzyskać podstawę do naszego generatora, musimy wejść w menu Capture Output. Wybieramy Capture Output i mamy tutaj dwie takie pionowe kreski. Oczywiście możemy zwolnić poruszanie, żeby było dosyć wolno. I teraz musimy zaznaczyć początek naszego okresu i koniec naszego okresu, który będzie się powtarzał w generatorze. Załóżmy, że początek to będzie mój przebieg krzyżujący się z tą poziomą linią, tak? Zaznaczamy to, przesuwając kursorami. OK, myślę, że jest dokładnie w tym miejscu. Może troszeczkę w prawo. Nie. O. OK. Przyciskiem Auto w tym momencie Select wybrana jest ta linia. Przyciskiem Auto zmieniamy
wybraną linię i przesuwamy tą linię, znajdując dokładnie ten sam moment już, który rozpocząłby nasz drugi okres. OK, mamy taki przebieg. W tym momencie znaleźliśmy okres naszego przebiegu i klikamy OK. OK, linie nam znikły. Możemy tutaj powrócić do menu albo do głównego ekranu. I w tym momencie w menu Data Browser możemy w tym razem wejść w Capture Browser. I w tym momencie mamy tutaj ustawiony, już widać, nasz przebieg, nasz waveform, który już tutaj został jakby sklejony ze sobą i tutaj mamy przebieg, który będziemy mieli na wyjściu generatora naszego sygnałowego. Jest ustawiony set. Jeżeli byśmy mieli tych przebiegów więcej, to przełączamy się między nimi i wybieramy sobie, który mamy używać jako podstawę generatora. OK, w momencie, jeżeli włączymy generator, właśnie, musimy jeszcze wybrać to jako podstawę naszego generatora. Zapomniałem o tym. OK, klikając OK, pojawiło się nam tutaj na żółte set, czyli wybraliśmy tą podstawę. Tak jak mówiłem, może być tych przebiegów więcej, możemy sobie więcej tych przebiegów zapisać, jakichś różnych kształtów. Przechodząc pomiędzy tymi przebiegami, jeżeli byłoby ich więcej, musimy kliknąć OK, żeby wybrać aktualny. OK, wracamy do menu, włączamy generator i tutaj już mamy jakby narysowany nasz przebieg, który jest generowany przez generator. W przypadku EKG akurat, słuchajcie, to jest tak, że najmniejsza częstotliwość to jest 1 Hz. 1 Hz to jest 60 uderzeń na minutę, tak? Dlatego tutaj nie mamy zbyt dużej możliwości zmiany. W przypadku akurat EKG możemy wziąć 2 Hz i będzie 120 uderzeń, to jest już zbyt dużo. Ale OK, teraz zobaczmy, jak nasz przebieg wygląda na tym oscyloskopie. Już przełączę tutaj sondę. OK, podłączyłem sondę pod wyjście naszego generatora i widzimy, że nasz generator generuje przebieg. Tak, możemy wybrać tutaj, mamy sinus, ale możemy wybrać nasz custom i w tym momencie generowany jest przebieg EKG. Ta dziura, którą tu widzicie w przebiegu, to jest po prostu efekt tego, że pierwsza próbka, kolejna próbka, załóżmy, próbka była na tym poziomie napięcia, natomiast następna próbka przetwornika analogowo-cyfrowego już była tutaj. Ten przebieg jest dosyć stromy, dlatego to tak wygląda. To jest normalne. Ja to podłączyłem też do Rigola, tak? Tutaj jest dokładnie to samo. Tych próbek w generatorze jest mniej sygnałowym niż w oscyloskopie. Po prostu generator korzysta z mniejszej ilości próbek, dlatego tutaj widać jakby taką dziurę. I tak to się mniej więcej ustawia. Trzeba oczywiście pamiętać, że generowany sygnał, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj mamy 0 V, to jest 200 mV na działkę, 200, 400, 600, 800, 0 mniej więcej jest na zakresie 1 V. Tutaj widzimy to samo, pół volta na działkę, linia jakby zerowa wychodzi nam na 1 V, natomiast maksimum tutaj tego generatora, które wychodzi, to jest zakres 2 V.
czyli gdzieś tutaj w tym momencie, tak? Tu, tak. Tak to się ustawia, to jest chyba jedna z bardziej zaawansowanych funkcji tego oscyloskopu, ale jednocześnie myślę, że pomijając wszystkie wady tego generatora, ten offset, myślę, że jest to bardzo, bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza, że tych przebiegów możemy skapczerować sobie, tak, złapać więcej i wybierać tutaj pomiędzy tymi, które w danym momencie chcemy. Dziękuję bardzo.